Tournée energetyczne polskiego ministra rodzi pytania o derusyfikację rafinerii Szwed. Europejski Bank Inwestycyjny ostrzega przed zdalnym wyłączaniem paneli słonecznych. Nowe sankcje mogą uderzyć w 40% eksportu ropy z Rosji. Jest 9 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Nowe sankcje uderzą w eksport ropy Rosji i we flotę widmo na Bałtyku. Rosjanie przyznają, że nowe sankcje Zachodu wobec floty widmo zawarte w 20. pakiecie restrykcji unijnych mogą uderzyć nawet w 40% eksportu ropy z Rosji. Będą też miały korzystny efekt dla Polski i regionu Morza Bałtyckiego. Jeżeli nowe sankcje zakazujące usług morskich tankowcom floty widmo Rosji wejdą w życie w całej grupie G7, uderzą w dostawy 30-40% ropy rosyjskiej i zmuszą Rosjan do szukania alternatywnych metod dostaw, czytamy w rosyjskim Komiersancie. Komisja Europejska liczy na to, że kraje członkowskie Unii przyjmą 20. pakiet sankcji w 4. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainie, czyli 24 lutego 2026 roku. Unijna lista tankowców floty widmo ma zostać poszerzona o 43 jednostki do 640 sztuk. Wprowadzamy całkowity zakaz usług morskich dla rosyjskiej ropy naftowej. Spowoduje to dalsze ograniczenie dochodów Rosji w energetyce i utrudni znalezienie nabywców na jej ropę, powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen, prezentując nowy pakiet. Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7, dodała przewodnicząca. Wprowadzamy na listę 43 kolejne statki wchodzące w skład floty cieni, co daje łącznie 640 jednostek. Utrudniamy również Rosji pozyskiwanie tankowców do floty cieni i wprowadzamy szeroko zakrojone zakazy dotyczące konserwacji i innych usług dla tankowców LNG i lodołamaczy, aby dodatkowo ograniczyć projekty eksportu gazu. Uzupełnia to nasz zakaz importu LNG uzgodniony w ramach 19 pakietu i rozporządzenia Repower EU, wyliczała von der Leyen. Należy nadmienić, że flota widmo Rosji jest wykorzystywana także do eksportu LNG z projektów jak Jamał LNG oraz Arctic LNG 2 firmy Novatek. Został on jednak zablokowany w Europie przepisami Repower EU. Umowy krótkoterminowe od 25 kwietnia 2026 roku, a długoterminowe od 1 stycznia 2027 roku. Zakaz usług morskich ma być zaś alternatywą wobec ceny maksymalnej narzuconej przez G7. Unia i Wyspy wprowadziły własny pułap w wysokości $47,6 za baryłkę, uzależniony od sytuacji rynkowej i zrewidowały go do $44,1 od lutego. Jednakże cena ropy rosyjskiej Urals na rynku jest czasami jeszcze niższa, sięgając w niektórych przypadkach nawet $37 za baryłkę, a średnio około $59. Sankcje zachodnie sprawiają, że cena faktyczna uwzględnia dodatkowo przecenę. Mimo to Rosjanie mieli możliwość dalszego eksportu z użyciem floty widmo, sprzedając poniżej ceny maksymalnej, używając fałszywej flagi lub omijając zachodni system ubezpieczeń. Z tego względu według danych Maritime Intelligence Risk Suite oraz agencji S&P Global Commodities at Sea tankowce zachodnie odpowiadały za nawet 31,9% eksportu ropy z Rosji. Nowe sankcje ukróciłyby ten proceder. Kepler szacuje, że Rosjanie byliby zmuszeni przez nowe restrykcje do poszukiwania nowych tankowców do dostaw około 43% eksportu ropy rosyjskiej. Wykorzystanie nowych jednostek zmusiłoby Rosję do podniesienia kosztów transportu i dalszego ograniczenia przychodów. Przede wszystkim jednak klasyfikowanie określonych tankowców jako należące do floty widmo Rosji ma ułatwić ich zatrzymywanie. Doszło już do precedensowych abordaży z udziałem marynarki wojennej USA oraz Francji. Zachód zapowiada dalsze działania. Oznaczałoby to, że Rosjanom groziłyby częstsze zatrzymania tankowców na Morzu Bałtyckim oraz Śródziemnym, a także wszędzie tam, gdzie flota widmo przemieszcza się wciąż transportując ropę rosyjską. To sprawa istotna nie tylko ze względu na plan ograniczenia przychodów naftowych Rosji, ale także zmniejszenie zagrożenia działaniami hybrydowymi przeciwko zachodniej infrastrukturze krytycznej. Flota widmo Rosji bywała w przeszłości wykorzystywana do szpiegostwa oraz operacji hybrydowych. Prawdopodobnie tankowce pod kontrolą Rosji posłużyły do transportu dronów, które zakłócały potem pracę lotnisk w Europie Zachodniej. Warto przypomnieć, że przez Morze Bałtyckie ciągną się szlaki dostaw nierosyjskich surowców do Europy Środkowo-Wschodniej przez Polskę.
Rosyjska flota widmo może im w przyszłości zagrozić. Nowe sankcje unijne oznaczają zatem większe ograniczenia przychodów naftowych Rosji i nowe podstawy do walki z zagrożeniem hybrydowym wobec strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym w Polsce. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Tournée energetyczne. Seria spotkań wicepremiera oraz ministra finansów RP dotyczyła m.in. energetyki. Rodzi pytania o przyszłość współpracy polsko-saudyjsko-niemieckiej oraz bezpieczeństwo dostaw ropy na wschodniej flance NATO w kontekście rafinerii Szwed. A więcej na stronie energydrink.today. Przyszłość JSW. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zadeklarował, że, cytuję, jeśli dojdzie do porozumienia ze stroną społeczną, znajdą się sposoby, by podtrzymać płynność Jastrzębskiej Spółki Węglowej w najbliższych tygodniach. Restrukturyzacja ma być warunkiem pomocy publicznej tej spółki wydobywającej węgiel koksujący. Odpis i wypis. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał 2025 roku Orlen dokona odpisu aktualizującego wartość aktywów o łącznej wysokości 2,5 miliarda złotych, głównie przez projekt Olefin. Orlen nie sprzeda też Orlen Paczka na rzecz Poczty Polskiej przez trudną sytuację tej drugiej spółki. Due diligence. Od początku drugiego kwartału przez 18 miesięcy polskie elektrownie jądrowe we współpracy z bankami, które zadeklarowały finansowanie na rzecz pierwszej elektrowni jądrowej, będą prowadzić proces due diligence, poinformował PAP Biznes wiceprezes PEI Piotr Piela. Teraz wieści z Europy. Obniżka VAT. Komisja Europejska przygotowuje wytyczne dla państw członkowskich mające na celu obniżenie opłat za energię. Podstawą propozycji jest obniżka podatku VAT do minimalnego poziomu, wskazuje Rzeczpospolita i podkreśla, że podobny pomysł znalazł się w propozycji ustawy prezydenta RP. Pomoc z Polski. Operator ukraiński Ukrenergo zwrócił się z zapytaniem o zwiększenie dostaw energii przez granicę do polskich sieci elektroenergetycznych. Eksport do Ukrainy odbywa się przy zachowaniu bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego. PSE na bieżąco monitorują sytuację i są w kontakcie z sąsiednim operatorem, podał minister energii RP. Mrożenie Ukrainy. Ataki rosyjskie na energetykę Ukrainy z nocy z 8 na 9 lutego uderzyły m.in. w gazociąg w Odessie oraz sieć energetyczną Kijowa, odcinając jedną z dzielnic stolicy od energii. Atak z 7 lutego odciął część elektrowni jądrowych od sieci. Temperatura ma spaść do minus 19 stopni Celsjusza. Zagrożenie panelowe. Według Europejskiego Banku Inwestycyjnego cytowanego przez Euractiv.com Europa potrzebuje inwestycji w technologie słoneczne ze względu na rosnące ryzyko zdalnego odłączania paneli fotowoltaicznych od sieci. Podobne obawy zgłasza sektor bezpieczeństwa na Zachodzie. Jeszcze wieści ze świata. Dekret naftowy. Chociaż dokumenty o układzie USA-Indie nie zawierają fragmentów o porzuceniu dostaw ropy z Rosji, to znajdują się one w dekrecie prezydenta Trumpa o obniżce ceł na towary indyjskie. Eksport ropy rosyjskiej do Indii spada od jesieni. Reliance Industries oraz Bharat Petroleum odmawiają zamówień z Rosji na marzec i kwiecień. Pakiet Dmitriewa. Według wywiadu ukraińskiego Rosja i USA miały wynegocjować pakiet ekonomiczny wart $12 bilionów dotyczący współpracy w razie zakończenia wojny na Ukrainie. Ma uwzględniać m.in. energetykę. Rozmawiali o nim Kirył Dmitriew i Steve Witkow. Pyrrusowe zwycięstwo. Według sądu Departament Energii USA złamał prawo federalne, tworząc ręcznie sterowany panel ekspercki, który w swym raporcie zdeprecjonował wiedzę o zmianach klimatu. Sukces sądowy aktywistów nie doprowadził do wycofania się administracji z tego ruchu. Głód energii. Według danych Chińskiej Narodowej Agencji Energetycznej w Chinach powstały w 2025 roku 543 gigawaty nowych mocy wytwórczych. To więcej mocy do dyspozycji przy centrach danych. Bloomberg Neff szacuje, że w 2030 roku centra danych będą odpowiadać za 38% zapotrzebowania na energię w USA, a tylko za 6% w Chinach. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.